Witajcie kochani w kolejnym Okiem Grafika. Pamiętacie jak zrobiliśmy kiedyś materiał o modach do Heroesa Trójki? Między innymi był tam Day of Reckoning. Ostatnio ekipa z DOR wypuściła dosyć ciekawy trailer dotyczący prologu. Dzisiaj o tym porozmawiamy w ramach tego materiału. Zaczynamy! Zaczynamy na terenach zamku. Jedziemy sobie normalnie ścieżką, a tu nagle obok sanktuarium mamy jednostkę, która ma takie szpony, że nawet Wolverine by się nie powstydził. Zaczynamy płynąć i zobaczcie na tę wodę. Kurde, jak to fajnie wygląda. Zobaczcie na te refleksje, jakie na przykład kopalnia daje na tę wodę. Albo jak płyniemy tą łódką, jak jest ta woda detaliczna. To skupienie na szczególe, widać, i doceniam mocno. Spójrzcie również na te kry, na te kawałki lodu. Taka zapowiedź terenów, do których się zbliżamy. W ogóle jak zwrócicie uwagę, jak będziemy mijać te kopalnie, niebieski kolega, który na razie nie został ujawniony, na razie nie wiemy, co to jest za postać. Zwróćcie uwagę na jak jest ładnie zrobiona taka alternatywna wersja kopalni klejnotów. Przy czym jak płyniemy od początku, od startu z zamku, tempo muzyki nadaje takiego napięcia. Im bliżej się zbliżamy do naszego terenu, tego finalnego, tym ta muzyka zaczyna nabierać tempa. No i w końcu dokujemy na te zimowe tereny. Jest tam tabliczka, którą zahaczamy i, proszę Państwa, jesteśmy w Wori. Pierwsze, co się nam rzuca w oczy, to 3 jednostki stojące w takim trójkącie. Po prawej jest Einherji, prawdopodobnie z pałacu. U góry mamy białego tygrysa, broniącego kopalni złota i jakąś jednostkę broniącą budowli dającej +1 do obrony, do statystyk. Później idziemy drogą do góry i widzimy miasto-pałac. No i moi drodzy, widać, że lekcja została odrobiona. Na pierwszy rzut oka, jak wchodzi się do tego zamku, czuć taką oniryczność, taką melancholijność. Fantastycznie gra w tle ta zorza polarna, która rozsiewa właśnie tę aurę. Mamy konstelację gwiazd. W sumie może to stąd astrolodzy wiedzą, co ogłaszać, co będzie w następnym tygodniu. Jednym z moich pierwszych wrażeń było to, że patrzę na śnieżny bastion. Popatrzcie na te domki, które pięknie prowadzą linię wzroku do naszego głównego zamku. Popatrzcie również na drogę prowadzącą do bramy. Jedyne co, to ratusz, podejrzewam, że to jest ratusz i jest po lewej stronie, a nie po prawej. Mojej prawej. W porównaniu do poprzedniej wersji jest tutaj o wiele lepsza kolorystyka, bo w pierwszej wersji wszystko było takie, jakby miało filtr niebieski, wszystko było niebieskie, jak w filmach na przykład o Meksyku, gdzie masz filtr pomarańczowy, to tutaj był taki filtr niebieski i już tego nie ma i czuć to rozgraniczenie kolorów, co bardzo ładnie gra. W ogóle paleta kolorów, ma się takie wrażenie takiej eteryczności, jest przewaga takiego błękitu, niebieskiego, takiego fioletu. Co mi się bardzo ładnie podoba, to ten złoto-żółty kolor, który przebija się z okiem i mimo, że jest tu tyle elementów, jest czym oddychać. Tutaj jest bardzo ładnie pokazana ta struktura, jeżeli chodzi o budynki, o tę ważność budynków, gradacja takiej hierarchii budynków, czego mi brakowało w Schizmie. Bo Schizma jest ładnym zamkiem, ale mogłoby być lepiej. Popatrzcie, jak w porównaniu do pierwszej wersji zrobili ten budynek, do którego prowadzi ten taki most różnokolorowy, tęczowy. To jest budynek tier 7 Valkyrii i jak on już nie wyrywa tak oczu, jak w pierwszej wersji, jest ładnie stonowany i uzupełnia całą kompozycję. W ogóle mamy tutaj tyle elementów, ale nic nie przeciąża całego tego ekranu miasta. Możecie też zauważyć, że każdy z tych budynków widać, że jest celowo zaplanowany, że to nie jest miszmasz, jak rzucasz puzzle i po prostu one się rozsypią, albo nie wiem, rzucasz grochem, czy czymkolwiek. Wszystko ma tutaj swój cel, jest postawione w konkretnym celu, jest odzorowany ten klimat i jak patrzę na ten zamek, to albo mam ochotę odpalić sobie Berserka, anime Berserk z lat 90., albo jakiś film też z tych lat, fantasy.
Kurczę, jakby nie patrzeć, to nie wiem dlaczego, ale też kojarzy mi się to trochę z Duną, chociaż wiem, że Duna to głównie klimaty pustynne. Zwłaszcza z tych adaptacji, które wyszły, jeżeli chodzi o adaptację książek. Co mnie najbardziej ujęło w tym ekranie miasta, to takie detale, tak naprawdę, uzupełniające charakter miasta. Jak na przykład coś na wzór Swarożyca, tylko jest to posąg krasnoluda, generalnie postaci, która ma hełm taki wikiński, brodę, albo chociażby ten mały drewniany port, który widać, że jest noc, każdy siedzi w swoim domu, odpoczywa po ciężkim dniu pracy i widać, że są tam nie wiem, beczki, są tam skrzynie. Ktoś skończył pracę na dzisiaj i po prostu sobie poszedł do domu, był po pracy. Albo, nie wiem, mamy uroczo zrobione targowisko, gdzie ja od razu mam ochotę odpalić jakiś film średniowieczny. Bardzo dobre przywiązanie do szczegółu, to tutaj lekcja została odrobiona. Podoba mi się bardzo, prawdopodobnie to jest Kapitol po mojej lewej, drewniany budynek z dużą ilością okien. Jak ktoś oglądał Wikingów, to mi się na przykład kojarzy ten główny dom Jarla Ragnara, w którym on praktycznie cały czas siedział, jak nie był na podbojach czy w Paryżu. Zapowiada się to bardzo ładnie i jeżeli teraz to tak fajnie wygląda, jeżeli oni słuchają feedbacku i widać, że słuchają, więc tak dalej. Tak dalej, ekipo. Wygląda to dobrze. Naprawdę dobrze. Nie mam do czego się przyczepić. Nie mam do czego się przyczepić, Może jedynie do jednostek. Dobra, przyczepię się do jednostek. Przepraszam, nie ma tak dobrze. Podkręciłabym troszeczkę taką groźność tego białego tygrysa albo tygrysa szablozębnego. I też troszeczkę wyciągnęłabym saturację. Jeżeli chodzi o taką szczegółowość, to też bym jeszcze troszeczkę nad tym posiedziała, ale jest dobrze. W sensie ogółem. To są rzeczy, które można zrobić, jak się ma dodatkowy czas, ale jak tego nie będzie, to się przeżyje. Ogółem dobra robota. Generalnie w tym momencie, zupełnie jak w przypadku Olden Ery, moje oczekiwania względem tego dodatku poszły do góry. Więc jeżeli oferują takie rzeczy i słuchają graczy, to ja się spodziewam, że będzie tylko lepiej. I jestem bardzo ciekawa, zwłaszcza po dzisiejszym streamie, jak będą wyglądać jeszcze inne zmiany, kolejne zmiany, jakie planuje ekipa z Day of Reckoning. Bo nie wiem, czy wiecie, ale Day of Reckoning zorganizowało streama 12 października z ramienia jaskini Behemota, gdzie odpowiadali na pytania widzów. Między innymi jaką jednostką jest ta ze szponami, jest to berserker z Strongholdu. Z tego streama również dowiedzieliśmy się, że zarówno Grota, jak i Forge są w końcowej fazie, więc zapowiada się bardzo smaczny dodatek. Jedną z takich najciekawszych informacji, jaką uzyskałam, było to, że tryb PvP będzie dostępny już w momencie premiery. Jestem bardzo ciekawa, jak to w ogóle urozmaici ten obszar PvP. Jak się te zamki sprawdzą. I jak to wywróci ten świat do góry nogami, jeśli chodzi o granie. Będą alternatywne jednostki dla pozostałych frakcji, co mnie osobiście bardzo zaciekawiło i mogę jedynie powiedzieć, żeby tak zatizować, że najbardziej podobała mi się propozycja przypominająca Goluma w kontekście nekropolii. Wink, wink. A jakie są wasze wrażenia? Czy według was nie wygląda już ten ekran miasta jak pocztówka świąteczna, bo też właśnie chłopaki z Day of Reckoning podzielili się informacją, że wcześniej mieli zarzut o to, że ten zamek wygląda jak właśnie z kartki świątecznej. Czy wam się podoba? Dajcie znać w komentarzach. A my widzimy się w kolejnym materiale. Ciao!